Jestem rozmazany. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio w życiu miałem trochę czasu, że tak powiem, na czytanie, bo byłem w szpitalu w związku z jakimiś tam moimi kłopotami. No i oczywiście wracam do Was z straszną ilością książek. To ogłoszenie, które teraz nagrywam i którego właśnie słuchacie, pojawi się pewnie przed każdym filmikiem w ramach recenzji tych książek, więc oczywiście zabrzmi to bardzo dziwnie wszystko, bo na pewno te filmiki zostaną rozdystrybuowane przez cały rok. Niemniej jednak uznam, że warto to zaznaczyć, bo może właśnie to wyjaśni jakim cudem przeczytałem tyle książek, bo jak wiecie, w szpitalach jest raczej nudno. Pierwszą książką, którą przeczytałem, był Portret Doriana Greya. Nie mam jej, bo była tam z biblioteki szpitalnej. Drugą książką był z kolei Byłem ostatnim cesarzem Chin. Następnie mamy krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Już mogę powiedzieć, trochę nie polecam. Indie, kraj miliarda marzeń. Dość takie nieprzyjemne zaskoczenie in minus. Książka Start a Fire. Definitywnie nie dla mnie. Książka po drugiej stronie różdżki, autobiografia Toma Feltona. Bardzo fajne zaskoczenie i pewnie ją recenzuję jako pierwszą. I książka książę Harry, jego nazywa się Spare, czyli jakiś tam oszczędzony, a tutaj po polsku przetłumaczyli ten drugi. Zobaczymy, jak to będzie, więc dzięki. Do usłyszenia za chwilę już przy recenzji tej pierwszej książki. Cześć! O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku. Więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu, a jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reactie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Ok, więc zacznijmy od książki Toma Feltona. Mamy tutaj do czynienia. Odpalę sobie jeszcze czasomierz, żeby się nie rozgadać za bardzo. Mamy tu do czynienia, słuchajcie, z autobiografią gościa, który ma chyba 35 albo 6 lat.
więc jest troszkę tylko starszy ode mnie. Po angielsku tytuł jest Beyond the Wand, The Magic and Mayhem Growing Up a Wizard, czyli jakby tytuł jest zupełnie inny, czyli tam poza różdżką, nie wiem, taka poza różdżką magia i jakaś taka rzeź, dorastając jako czarodziej. A nie, sorry, odszczekuję. Nawet nie zauważyłem, że tutaj jest napisane pełen magii i chaosu życie czarodzieja. No ale to po drugiej stronie różdżki to jest jakieś takie, od razu wszystkim się skojarzyło jakoś tak seksualnie, powiedziałbym. Więc zasadniczo kto co lubi. Mamy tutaj po prostu całą historię jego życia, od narodzenia do wychodzenia z jego problemów, bo jak możecie się domyślić, miał jakieś problemy. On był raczej, nie był Draco Malfoyem w prawdziwym życiu, był raczej takim śmieszkiem, najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Miał 3 braci. Tutaj mamy dużo ładnych obrazków na początku i na końcu książki. Oprócz tego w środku mamy więcej jeszcze uciesznych obrazków. I tutaj mamy drugi segment z obrazkami. Tam jest sporo tych foteczek. I minusem jest to, że oczywiście całość jest wspaniale, że tak powiem, wspaniale stworzona, jeśli chodzi o rozdziały, czyli czyli ma takie, a nie inne rozdziały. Ładnie to wszystko wygląda. Problem w tym, że część rozdziałów ma 3 strony, część rozdziałów ma 5 stron. Czcionka jest bardzo duża, pewnie jakbym lekko przybliżył, to bylibyście w stanie zobaczyć po prostu cały tutaj całość, bylibyście w stanie zobaczyć tekst po prostu z takiej bliskiej odległości. Jeśli chodzi o jakieś cytaty, to obawiam się, że mogę ich jakoś tam specjalnie dużo nie mieć, ale jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, no to nie będę ukrywał, że oprócz portretu Doriana Greya, to była to najjaśniejszy punkt ze wszystkich książek, które czytałem, bo tam jeszcze jakby dopiero przyszły do mnie na koniec książki, których nie czytałem, dopiero na koniec przyszły do mnie książki, na które czekałem i wiedziałem, że będą dobre, czyli tam mam chyba jeszcze na tapecie Miasto w chmurach, mam na tapecie, co tam było jeszcze, coś tam Whartona, tego od Ptaśka, taką małą książkę, jakąś bardzo ciężką, Niezawinione śmierci, i wreszcie mam na tapecie rzecz trzecią, czyli Pogrzebany olbrzym bodajże, więc wszystko to są jakieś bardzo ciekawe i interesujące rzeczy, a tutaj tymczasem wpadłem w masę naprawdę złych książek, gdzie zarówno Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, jak i Indie, kraj miliarda marzeń, to były rzeczy, na które liczyłem, że będą bardzo dobre. No, a w wypadku Toma Feltona wydaje mi się, że tutaj wszedł bardzo mocno jakiś bardzo dobry ghostwriter. Ciekawe, kto jest prawdziwym autorem tej książki. Chyba że prawdą jest to, że po prostu tutaj pan Tom jest również dobrym pisarzem, ale nie sądzę, bo nie wiem, gdzie miałby się tego nauczyć i kiedy miałby czas tego się nauczyć. No niemniej jednak ta książka jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się uczyta. Z mojej strony solidne 8/10. Zachęcam. To nie jest żadna współpraca póki co. Wszystko jest, że tak powiem, raczej
raczej własnym sumptem wszystko sponsoruję. Polecam gorąco i podejrzewam, że to chyba wszystko. Dzięki, cześć. Good morning, evening. Yes, I know what you're thinking, dear female reader. And male reader, looking at this avatar of mine, who had a hard time matching the voice even slightly similar to Felton's voice. I hope you have good memories of being Pottermaniac. After all, it was probably your childhood. I wish you all the best. I encourage you to subscribe, like and take part in draws. See you. For now.